Cześć, z tej strony Marcel Wanda z zespołu Million Coin. Dodajemy wcześniej już zapowiedziany filmik na temat, jak założyć plan i ustawić restrykcje w bocie AT Systems. W zakładce My Plans klikamy Add Plan. Następnie wybieramy portfel na odpowiadającej nam giełdzie. Naszym oczom ukazuje się formularz zakładania planu. Na początku wybieramy nazwę naszego planu. Tutaj jest pełna dowolność. Nazwa tyczy się tylko tego, jak nasz plan finalnie będzie się nazywać. Dla przykładu dajmy Million Coin. Następny krok to wybór pary walutowej. Tutaj mamy pełen wachlarz dostępnych kombinacji kryptowalut. Krok ten ma na celu wybranie dogodnej pary, jakiej użyje bot do transakcji. Na ten przykład widzimy parę Tether Bitcoin, ale wybór jest znacznie większy. Kolejna zakładka to opcje zakupu. Jeśli wybierzemy opcję kup za całą kwotę, a warunki zostaną spełnione, bot wykona jedną transakcję za całą kwotę. Przy wyborze opcji konfiguruj paczki, kapitał dostępny w planie zostanie podzielony na kilka mniejszych paczek. Poniżej należy określić kwotę zakupu waluty na jedną paczkę oraz co jaki czas bot powinien dokonywać zakupu. Przykładowo, ilość waluty w paczce ustawiamy na $20, a czas zakupu paczki na 5 minut. W takim przypadku, jeśli warunki będą spełnione, bot będzie zawierał transakcje po $20 co każde 5 minut. Taki proces będzie trwał aż do wyczerpania kapitału w planie lub do czasu, aż warunki na rynku się zmienią i restrykcje nie będą już spełnione. Każdy użytkownik będzie mógł używać domyślnych ustawień bota, które przynoszą stabilne zyski lub skonfigurować je indywidualnie, stosując własne strategie. Co to znaczy w praktyce? Mamy dwa poziomy: początkujący i zaawansowany. Wybierając opcję dla początkujących, użytkownik dostaje gotowe ustawienia, które są konfigurowane oraz optymalizowane na bieżąco przez naszych traderów w zależności od aktualnej sytuacji na rynku. Dzięki temu bot osiąga maksymalny zysk przy możliwie najniższym ryzyku. W przypadku poziomu zaawansowanego użytkownik sam musi określić wszystkie parametry. Minimalny zysk kursowy to zysk, który musi osiągnąć bot, zanim wystawi zlecenie sprzedaży. Przykładowo ustawiamy tę wartość na 1%. Wszystkie restrykcje zakupu zostały spełnione. Bot kupił jednego bitcoina, a kurs skoczył o 0,5%. Jeśli nagle warunki na rynku się zmienią, bot nie sprzeda bitcoina, ponieważ nie został osiągnięty minimalny zysk. Polecamy ustawić tę wartość na minimalny profit, na przykład na 0,1%. Jest to najbezpieczniejsza opcja. Gratulacje! Właśnie utworzyłeś plan. Strona przeniosła Cię do Twojego planu. Widać tutaj wszystkie wybory, które dokonałeś wcześniej. Ale to nie koniec możliwości bota. W polu Zarządzanie planem masz możliwość uruchomienia, edytowania i usunięcia planu. Na dole są 3 przyciski. Zobacz historię, dodaj środki i analogicznie wypłać środki. Po naciśnięciu Zobacz historię zostaniemy przeniesieni do historii transakcji bota. Są tu wyszczególnione wszystkie informacje, na jakich warunkach została dokonana przez bota transakcja. Po przejściu do zakładki Dodaj środki jesteśmy w stanie dodać środki do naszego planu. Co więcej, mamy informacje, na jakich wartościach obecnie oscylujemy i ile wynosi nasz aktualny stan konta. Po wybraniu relatywnie odpowiednich kwot naciskamy przycisk Add Funds, a przekazane środki pojawią się w naszym planie. Analogiczne kroki podejmujemy w zakładce Wypłać środki, z tą różnicą, iż mamy dodatkowe pole wypłacania. Spośród dostępnych ofert możemy wybrać nam odpowiadającą i wypłacić swoje środki. Przejdźmy do samej kwintesencji bota, czyli ustawiania restrykcji zakupu oraz sprzedaży. Są to warunki, które muszą zostać spełnione, aby bot zawierał transakcje. Tutaj możemy spersonalizować ustawienia tak, by odpowiadały strategii, jaką przyjęliśmy. Przejdźmy do zakładki Kupuj gdy. Bot dokona zakupu kryptowaluty wtedy i tylko wtedy, gdy warunki zostaną spełnione. W ustawieniach ogólnych można zlecić kupno po określonej cenie. Na ten przykład Bitcoin ma obecnie wartość $10,000. My chcemy go kupić po cenie 9,000. W takim wypadku w polu Best Ask Smaller Than wpisujemy wartość 9,000. Jeśli uważamy, że cena zacznie rosnąć po przekroczeniu danego pułapu i chcemy wystawić zlecenie kupna dopiero gdy cena przekroczy jakąś wartość, wpisujemy tę wartość w polu Best Ask Bigger Than. Możemy również zlecić kupno kryptowaluty tylko w momencie, kiedy spread, czyli różnica pomiędzy ceną kupna a sprzedaży, jest niska. W takim wypadku w tym polu wpisujemy procentową wartość różnicy pomiędzy bidem a askiem. Poniżej widzimy restrykcje dotyczące już konkretnych interwałów. Interwał odpowiada długości okresu tworzenia się świecy wykresu. Przejdźmy do M5.
Tutaj widzimy pola. Średnia cena zakupu mniejsza i większa od wartości wyrażonej w procentach. Jeśli w polu Average Ask in 5 minutes smaller than wpiszemy 1, bot zakupi walutę tylko wtedy, kiedy cena kupna będzie niższa o 1% od ceny sprzed 5 minut. W przypadku Average Ask in 5 minutes greater than cena musi być wyższa o 1% w stosunku do ceny sprzed 5 minut. Na takich samych zasadach działają restrykcje dotyczące bidu, czyli ceny sprzedaży. Weighted Average Ask to średnia ważona ceny kupna w ostatnich 5 minutach. W przypadku innych interwałów czasowych restrykcje wyglądają dokładnie identycznie. Po wypełnieniu interesujących nas pól klikamy Add. Restrykcje dotyczące sprzedaży są dokładnie takie same. Aby aktywować plan, należy najpierw wyłączyć restrykcję kupna oraz sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku Start znajdującego się w prawym górnym rogu. Następnie można już aktywować cały plan. Od tego momentu bot będzie wykonywał transakcje zgodne z danymi mu warunkami. To już wszystko. W następnych filmach omówimy już konkretne przykłady planów oraz pokażemy, na co zwrócić uwagę przy ich edycji.